I zachwyciliśmy się tą koncepcją. Takiego swoistego minimalizmu połączonego z funkcjonalnością i z czymś takim, co jest pewnym nowum na rynku. Jedziemy na targi, a potem drugą decyzją po trafieniu tutaj na Mobi House było ok, robimy to. Widzowie oczywiście za chwilę też zobaczą, w jaki sposób odbywa się rozkładanie tych schodów. Także chcielibyśmy Wam teraz zaprezentować ten wspaniały taras. Wojtku, czy pamiętasz, jaka jest długość Twojego domu? 8,40. Tak jest, 8,40 na 255 cm, czyli tyle ile dyktuje nam prawo ruchu drogowego. Chcieliśmy wykorzystać maksymalnie przestrzeń, która jest dostępna i jednocześnie zapewnić klientom komfort i mamy przechowywanie na nasz sprzęt. Super to wszystko wygląda, naprawdę, niesamowicie. Zależało nam na dużej ilości przeszkleń, żeby z każdej strony ten widok był zapierający dech w piersiach. Dzięki Bartek za Twoje zaangażowanie, za to, że pomogłeś nam spełnić nasze marzenie, bo to było jedno z naszych marzeń. Tak. Splot pewnych okoliczności i wydarzeń doprowadza do tego, że trafiają na siebie ludzie, którzy gdzieś przez los zostali na siebie skierowani. Dzieją się rzeczy nadzwyczajne i powstają naprawdę najwspanialsze projekty, jakie tylko można sobie wyobrazić. I właśnie takim projektem jest ten dom. Mam ogromną przyjemność, że będę mógł Wam go dzisiaj zaprezentować. Jest po prostu realizacją, której naprawdę nie musimy się wstydzić, jeśli chodzi o cały świat. Nie tylko o Polskę, nie tylko o Europę, ale również Nowe Zelandię czy Stany Zjednoczone, gdzie powstają najwspanialsze domy. Także zapraszam Was na ten odcinek, ponieważ to będzie naprawdę totalna petarda. Witam Was, kochani, na tarasie tego wspaniałego domu, który miałem okazję przed chwilą zapowiadać. Gościmy dzisiaj w naszym odcinku właścicieli tego domu, inwestorów, ludzi, którzy zgodzili się iść w tak śmiałą koncepcję, żeby stworzyć tak fantastyczną chałupę, żeby iść w stronę naprawdę innowacyjnych rozwiązań, super zaawansowanego designu, no i tak naprawdę, którzy zdecydowali się zakupić tego typu dom. Witam Was, cześć Wojtek, cześć Kasia. Cześć. Dobrze Cię widzieć. Was również dobrze widzieć i dobrze widzieć te przepiękne okoliczności przyrody, ponieważ wiosna zaczyna się budzić, mamy miesiąc maj, więc też wspaniały klimat do tego, żeby zacząć korzystać z tiny house w pełnej krasie, że tak powiem. Dokładnie, i wykorzystywać go w pełni tak jak można. Chciałbym przede wszystkim zapytać Was, skąd pomysł? Jak trafiliście na tiny house? No bo jakby wszyscy wiemy, że w Polsce idea małych domów na kołach nie jest jeszcze tak popularna. Nie są to domki holenderskie, bo często ludzie mnie pytają o to, czy to są domki holenderskie. No nie są to domki holenderskie. To znaczy, trafiliśmy na targi w zeszłym roku w Warszawie. Pojechaliśmy z Kasią na targi i zachwyciliśmy się tą koncepcją. Takiego swoistego minimalizmu połączonego z funkcjonalnością i z czymś takim, co jest pewnym nowum na rynku, a jednocześnie jest to w takiej ładnej formie okraszone. Więc przede wszystkim targi w Warszawie w zeszłym roku, no i od targów do realizacji. Dzisiaj jesteśmy tutaj w tym miejscu, którym wspólnie podziwiamy ten projekt. Super, bardzo się cieszę. Więc to było jakby Wasze pierwsze zderzenie z tiny house, czy wcześniej gdzieś w internecie Wam coś przemknęło? Czy to był taki pierwszy moment, w którym w ogóle zobaczyliście jakby taki typowy tiny house, czyli ten dom na kołach taki konkretny? To znaczy w internecie gdzieś zacząłem szukać, trafiłem zupełnym przypadkiem na to sformułowanie tiny house i zacząłem trochę drążyć ten temat. Doszukałem się tego terminu, tych targów właśnie w Warszawie. No i potem podjęliśmy wspólnie decyzję, jedziemy na targi, a potem drugą decyzją po trafieniu tutaj na Mobi House było ok, robimy to. Ale tam pierwszy raz widzieliśmy te domki. Jasne. Tak, na żywo, Jasne. nie na zdjęciach.
Dobrze, a jakby skąd pomysł, co dalej chcecie z tym domkiem zrobić? Jaki macie generalnie plan? Jak to wszystko widzicie? Ponieważ no ja już wiem, ale chciałbym, żeby widzowie również się dowiedzieli. Jasne. No i żeby też jakby otworzyć może oczy na dużo możliwości, które tak naprawdę Tiny House ze sobą niesie. No przede wszystkim jest to inwestycja nasza, tak, która ma nam dać pasywny dochód, ma nam dać zabezpieczenie finansowe na teraz, na emeryturę. Super. Ma to być zabezpieczenie też finansowe dla naszego syna w przyszłości i też sami chcemy korzystać z tego rodzaju wypoczynku, jakim jest Tiny House, bo uroki natury nad jeziorem można to postawić wszędzie i nie trzeba się zastanawiać tak naprawdę, gdzie taki dom postawić, tylko jest kwestia doboru miejsca i krajobrazu, jaki chcemy podziwiać. Tak, i to jest piękne, że mamy tą dowolność. Nie jesteśmy ograniczeni wszystkimi przepisami, które dotyczą jakichś domów na zgłoszenie, bądź Tak. generalnie prawa budowlanego, więc mamy tą dowolność. I to jest niesamowite, Zgadza się. ponieważ dzięki temu, tak jak powiedziałeś, Tiny możemy postawić właściwie wszędzie, więc załóżmy trafiamy, nie wiem, na jakąś wspaniałą działkę leśną, no, gdzie teoretycznie nie możemy postawić nic, no ale pojazd już może wjechać. Tiny House jest pojazdem, więc sprawa jest jasna. Więc takie pierwsze zderzenie na targach w Warszawie, kwestia inwestycyjna, super pomysł, no ale mam nadzieję, że wy w nim też będziecie bywać Tak, Też mamy taką nadzieję. i też spędzać czas. no bardzo, bardzo chcemy jakiś chociaż weekend czy kilka weekendów sobie zaplanować w ciągu roku na taki relaks, bo nawet jak przyjechaliśmy dzisiaj tutaj i usiedliśmy w środku 10-15 minut po podróży z Wrocławia tutaj na północ Polski, no to ja osobiście odpocząłem bardzo. W ciągu tych 15 minut się czułem zrelaksowany. Super, więc jesteście z Wrocławia, domek planujecie na początek postawić tutaj W okolicy tak. w okolicy na kampusie, Na kampusie, rozumiem, tak. Na Kaszubach. Bardzo fajny pomysł. Coraz więcej osób decyduje się, muszę powiedzieć szczerze, na takie rozwiązania. Często ludzie tworzą sami glampingi, więc mają powiedzmy gdzieś działkę, stawiają sobie dom, następnie często jest tak, że wracają klienci, którzy kupują drugi, trzeci, no bo moda się zrobiła naprawdę niesamowita. To są bardzo fajne rozwiązania, bo już mówiłem w którymś z wcześniejszych odcinków, że ludzie już mają trochę dosyć hoteli, nie? Tak. Wiecie, hoteli natężenia, wiadomo, jeżeli chcesz zwiedzić miasto, no to jedziesz do tego hotelu, no ale odpocząć na wakacje załóżmy, pracując powiedzmy w korpo, prowadząc jakiś interes, jakkolwiek, każdy ma tam jakieś swoje stresy i wiecie, i te swoje rzeczy, których musi się na tych wakacjach z siebie No i pozbyć. też sytuacja pandemiczna wymusiła też Tak, zdecydowanie. takie zmiany przyzwyczajeń hotelowych, Tak, tak. gdzie ludzie no, byli od siebie odseparowani, a jednocześnie szukali tego odpoczynku, tego relaksu w różnych miejscach. Nigdy jeszcze nie powstał dom z tarasem na dachu, na który prowadzą schody, które są rozkładane w ten sposób z elewacji. Dla mnie po prostu to jest hit. Ja jestem pod tak potężnym wrażeniem tego, jak to wygląda i widzowie oczywiście za chwilę też zobaczą, w jaki sposób odbywa się rozkładanie tych schodów. Schody sztywne, schody bezpieczne, schody przede wszystkim bardzo łagodne, Tak. schody totalnie dopasowane do całego domu, w sensie, wiecie, klimatu tego takiego, powiedzmy, luksusowo-industrialnego. To jest naprawdę wspaniałe połączenie. Jak do tego wszystkiego doszło? Jak doszło? Doszło dzięki Tobie. Dzięki Twoim pomysłom, dzięki Twojej kreatywności. Ale też to był taki błysk na zasadzie innowacji, coś innego, bo widzieliśmy domy nawet na tych targach z tarasami, ale przed wejściem. No tak, to Standardowe. Takie klasyczne, standardowe, powiedzmy. ale chcieliśmy Powiedzmy czegoś rozwiązania. innego, czegoś takiego niesztampowego, co będzie wyróżniać nasz dom na tle innych domów i będzie swojego rodzaju pewnym ewenementem. Tak. No bo to Nie ukrywamy, że Ty nam to zaproponowałeś, ty nam to dałeś, to właściwie firma, tak? Zbudowaliście Tak, to, tak. o czym właściwie nawet nie myśleliśmy, że... Że może powstać i w tak okazałej formie przede wszystkim.
Także chcielibyśmy Wam teraz zaprezentować ten wspaniały taras. Wojtku, czy pamiętasz, jaka jest długość Twojego domu? 8,40. Tak jest, 8,40 na 255 cm, czyli tyle ile dyktuje nam prawo ruchu drogowego. Deski z modrzewia syberyjskiego. Pod spodem jest specjalna membrana, która odprowadza nam wodę do przelewów, do rynien. Pozwolicie, że ja się trochę wypowiem Proszę technicznie, bardzo. bo ja tutaj cały czas gdzieś w trakcie współpracowałem z projektantem. Bardzo solidne barierki, które są na zawiasach, otwierane od dołu, co też zaraz będziecie mieli okazję zobaczyć. No jest tutaj po prostu przepięknie. Miejsce niesamowite, ale też niesamowity system wchodzenia na ten taras. Ja jestem po prostu, czasami nie wiem, co mnie bardziej jara, czy sam taras, czy te schody. Więc może zejdźmy, pokażmy też, zapraszam, proszę bardzo. Schody bardzo fajnie nawiązujące koncepcyjnie do całego projektu, ponieważ połączenie czerni tutaj z tymi srebrnymi stopniami, duży spocznik, więc wszystko zrobione zgodnie z tym, tak jak to powinno generalnie w budownictwie wyglądać, a nadal są to schody mobilne, które mogą jechać na domu i które możemy sobie rozkładać i składać do transportu. Coś niesamowitego. Także zapraszam Was teraz, chcielibyśmy wspólnie z właścicielami, z Wojtkiem i z Kasią pokazać Wam środek. Przed chwilą zeszliśmy ze schodów, a teraz mamy okazję patrzeć na tylną część tego domu. No, wspaniała elewacja w jodełkę w 3 kolorach. Dobrane to wszystko po prostu doskonale, wygląda niesamowicie. Bardzo mi się to podoba. Bardzo podoba mi się też ta, no jak na tiny house, naprawdę duża skrzynia do przechowywania, która jest super w to wszystko wkomponowana. Wojtku, może opowiedziałbyś dlaczego, co jakby tutaj Was skłoniło do wyboru tak dużej skrzyni, dlaczego jest tak zaprojektowana? Jasne. Chcieliśmy przede wszystkim, żeby ten domek był uniwersalny i zarówno jak miałby stać w górach, jak i nad morzem, no to tutaj z tej strony mamy tutaj tą skrzynię, gdzie po złożeniu kierownicy, odkręceniu pedałów można włożyć tutaj swobodnie rower lub z tej strony otwierając możemy włożyć deskę snowboardową czy komplet nart. Więc chcieliśmy wykorzystać maksymalnie przestrzeń, która jest dostępna i jednocześnie zapewnić klientom komfort i mamy przechowywanie na nasz sprzęt. Super to wszystko wygląda, naprawdę, niesamowicie. Chcieliśmy też zachować spójność tego projektu i ta butelkowa zieleń gdzieś do nas obojga trafiła kolorystycznie przede wszystkim. I ta blacha, o której wspomniałeś, tak, ten narąbek, to było coś takiego, jak nam pokazałeś, coś takiego, co spowodowało efekt wow u nas. I te czarne okna, które zobaczyliśmy u Ciebie. Jak byliście u mnie, u mnie z wizytą w domu. Dokładnie, to stwierdziliśmy, tak, to jest tego rodzaju element, który chcemy też mieć u siebie. Zależało nam na dużej ilości przeszkleń, żeby z każdej strony ten widok był zapierający dech w piersiach. Tak, i żeby zachować, tak jak mówiliśmy, ten uniwersalizm. Tak. Jeżeli postawicie dom na takiej działce, takiej, z taką lokacją czy inną, z takim ustawieniem, jeżeli chodzi o strony świata, jezioro, góry, cokolwiek, zawsze możecie postawić go w taki sposób, że z każdego okna będzie coś niesamowitego widać. Nie? To mam nadzieję, kochani, że teraz zaprosicie mnie do wnętrza tego wspaniałego domu, że będziemy mogli pokazać, jak on wygląda w środku, bo też wygląda bardzo ładnie. Na dzień dobry widzę, że mamy moskitierę, która chroni nas przed Owadami. Przed owadami. Tak, super rozwiązanie. To co, wchodzimy? Zapraszamy. Tak, proszę. Bardzo fajnie się to suwa, bardzo fajnie działa. Wow! Dzień dobry. Dzień dobry. Od razu czuć te 8,40 m, to muszę Wam powiedzieć. Dobrze, to co, może zaczniemy od tej części salonowej. Bardzo duży narożnik z opcją rozkładania, pełnowymiarowe 2 miejsca do spania. Butelkowa zieleń, to co wspomnieliśmy wcześniej, czyli spójność wnętrza i elewacji. Przeszklenia, czyli jemy sobie śniadanko, podziwiamy piękne widoki, a wieczorem można rozłożyć sobie całkiem wygodne spanie. Fajnie, że są dostawiane te 2 krzesła. No narożnik oczywiście piękny, bardzo mi tutaj to wszystko, wszystko gra po prostu ze sobą. Podobają mi się super, tu oczywiście mamy też u siebie te włączniki z gniazdka, takie trochę retro, bardzo przyjemnie wyglądają. No wysuwany blat to jest coś, co na nas tutaj zrobiło też mega wrażenie. Tak. Bo swobodnie tutaj
3 osoby mogą usiąść przy tym i zjeść. Ja dokładnie przy tego typu wysuwanym blacie pracuję. Jest bardzo, bardzo fajny system, ponieważ on ma bardzo dużo udźwigu. My nie jesteśmy w stanie ugiąć, ponieważ on jest instalowany w taki sposób, jest zrobiony na takim systemie, że ja mam na nim monitor, laptopa, opieram się bardzo często łokciami, pracuję przy nim, jeżeli pracuję w domu zdalnie przez 8-9 godzin na dobę. Niesamowicie przydatna sprawa, szczególnie w tiny house. Widzę tutaj fajnie zabudowane te schody, tak jak powiedziałem, bardzo duża, no zobaczcie sami, no tutaj po prostu mamy tyle przestrzeni, jesteśmy w stanie schować właściwie wszystko, także bardzo, bardzo fajne rozwiązanie, jeżeli mamy schody zabudowane na 2 strony, na 2 antresole. Super tutaj oczywiście szufladka. No przede wszystkim przestrzeń, pełnowymiarowy blat dębowy woskowany i to, co jest mega atutem według nas, 60 zmywarka pełnowymiarowa. Podobnie sytuacja z płytą, też czteropalnikowa i 60 piekarnik, więc tak jak w normalnej domowej kuchni. Stawiamy też na ekologię i tak. Oczywiście ważna jest dla nas segregacja śmieci, także super, że też mogliśmy to ująć. Tak, bardzo, bardzo fajnie, że są te 4 kosze. Zmywarka 60, wiecie, to jest mega atut, bo jeżeli jesteśmy rodziną taką 4, powiedzmy 5-6 osobową, tak. Robimy grilla, no cokolwiek generalnie. Ja nienawidzę zmywać i myślę, że mało znaleźlibyśmy osób, których hobby jest zmywanie, powiedzmy. Dokładnie tak. Więc wiecie, więc fajnie, że ja mam 60, no ja mieszkam wiadomo całorocznie, ale ja dużo z niej korzystam, nie? Bardzo fajnie wygląda ta lodówka, zamieniliśmy się trochę miejscami, bo ja bym chciał trochę opowiedzieć tutaj też o kwestiach technicznych, o których tutaj wiem, jakby budując specyfikację, co w tym domu się zawiera. No kolejna bardzo duża szafa z 3 koszami cargo, czyli taki klasyk, powiedzmy, w tiny house produkowany konkretnie przez tą firmę. Bardzo fajne rozwiązanie, bielizna, jakieś tam inne elementy. Super funkcjonalny temat. Następnie ogrzewanie podłogowe. Ogrzewanie podłogowe na podczerwień. Bardzo komfortowe ogrzewanie, bo fajnie jak jest po prostu człowiekowi ciepło w nóżki, nie? Więc to się sprawdza i to naprawdę jest ok. Klimatyzacja z funkcją grzania. Fajnie, że wybraliście czarną jednostkę wewnętrzną, ja jestem fanem. Ale to też jest bardzo ekonomiczne ogrzewanie. No i oczywiście klimatyzacja w lato. Tutaj nie ma o czym rozmawiać, bo to... Bez tego ani rusz. No tak, bo to jest nadal tiny house, wiecie. Jak dobrze byśmy go nie zaizolowali, jak bardzo nie postarali się, to no jakby przekrojów ścian i pewnych rzeczy nie jesteśmy w stanie przeskoczyć. W łazience mamy kabinę w standardzie 120 cm, deszczownica, system podtynkowy, umywalka nablatowa, toaleta w zabudowie, szafka, w której mamy boiler schowany w estetycznym wykonaniu. No i tutaj szafka taka podręczna na różne gadżety, które w łazience zawsze muszą być. Szuflady głębokie, których też dosyć dużo zmieścimy. Piękne winylowe tutaj wykończenie, jeśli chodzi o podłogę. Czarno-białe, spójność całego wnętrza. Bardzo, bardzo jesteśmy zadowoleni z takiego połączenia, bo FIBO z tą czernią i z tą umywalką z meblami fajnie taką nam stworzyło całość, która jest funkcjonalna i przytulna zarazem. Bardzo szanuję sobie w życiu niewykluczanie, wiecie. I tutaj mamy taką sytuację, że nikt nie jest wykluczony, żeby przyjechać tutaj na wakacje i spędzić czas, bo właściwie każda osoba dzięki tym wszystkim pomysłom jest sobie w stanie w tym domu tutaj poradzić, nie? Dokładnie Także tak. bardzo, bardzo mnie to cieszy. No na entresoli mamy 4 okna, które dają nam bardzo dużo światła. Ja sobie tutaj może przysiądę. 2 okna mamy uchylne naprzeciwko siebie, co powoduje też szybkie przewietrzenie tej przestrzeni tutaj. No tak, bryza, wiecie, widzę, że w każdym oknie moskitiera, także następny, kolejny bardzo duży plus, no bo tutaj też, pomimo tego, że sobie otworzymy, to nie będzie żadnych owadów. No ta tylna ściana mi się bardzo podoba.
Kolejny raz. Butelkowa zieleń po raz kolejny. Butelkowa zieleń, widzę, że widzę gniazdko również z USB. Każdy kinkiet osobno zapalany. No bardzo fajne rozwiązanie, super, ślicznie. Tutaj na tej antresoli bardzo przytulnie. Na drugą antresolę też prowadzą schody, bardzo fajnie też, że kolejny raz mamy zarówno poręcz, jak i barierkę, ale widzę, że druga antresola jest totalnie zamykana, czyli jest jakby takim odrębnym, prywatnym pomieszczeniem. Dokładnie tak. Mieliśmy tutaj od samego początku taki pomysł, żeby zamknąć jedną antresolę, żeby nadać trochę prywatności. Jasne. A też bezpieczeństwa, tak? Jeśli chodzi o dzieci na przykład. Przyjeżdża rodzina z dziećmi, żeby można było zamknąć tą antresolę Zdecydowanie. i czuć się bezpiecznie, że małym szkrabom nic się nie stanie. Tak, że nagle nie wyskoczą sobie tutaj w nocy i nie zaczną po tych schodach. No wiadomo, wszystko może się zdarzyć, dzieci to tylko dzieci. No. Dokładnie, no ale aspekt bezpieczeństwa tutaj przede wszystkim przemawiał też. Super, ale też ta prywatność, bo to też jest bardzo istotne. Dokładnie. Tutaj mamy rozdzielone dwa materace, 80 na 200 cm. Po środku szafka z szufladą, gdzie możemy sobie odłożyć telefon, książkę. No i ta szafka taka naprawdę solidna. Solidna, nie? tak. To jest kawał szafki. Tu się sporo zmieści. Na wprost nas mamy półki, które pomieszczą też wiele rzeczy do przechowywania. Zdecydowanie. Zdecydowanie, ale podoba mi się też design tych półek, bo też jest nieoczywisty. Tak. Jak cały ten dom i to po prostu jest naprawdę bardzo, bardzo dużym plusem. Dzięki Bartek za Twoje zaangażowanie, za to, że pomogłeś nam spełnić nasze marzenie, bo to było jedno z naszych marzeń. Tak. No i co? Zapraszamy. Zapraszamy, czekamy na nowe projekty. Zdecydowanie, zdecydowanie. Szykuje się kilka fajnych domów, także zapraszam Was, kochani, na najbliższe odcinki. Zapraszam Was do lajkowania, do subskrybowania, łapka w górę, zadajcie nam pytania. Jeżeli tylko będę w stanie, to oczywiście odpowiem. I zapraszam Was do tego, żeby cały czas zakochiwać się w ruchu Tiny House, ponieważ to jest coś więcej niż tylko budownictwo i domy. Wszystkiego dobrego, Bartek Motyl-Motylewski.